Dostałam maila od Galilu. Akurat się okazało, że ona mówi, że jedyny jeszcze im został, więc jak szybko zrobię zakupy, no to ten boks otrzymam. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was na nowości w mojej kolekcji. Pokażę Wam, co nowego się pojawiło w mojej kolekcji, tym samym też w sklepie. I zapraszam Was serdecznie na ten film. Przychodzę do Was pochwalić się. Tak, pochwalić się nowościami, jakie do mnie dotarły. Opowiem Wam troszeczkę o tych zapachach, aczkolwiek nie powiem Wam o wszystkich nowościach, jakie do mnie dotarły, a tylko opowiem Wam o większości nowości, jakie do mnie dotarły, ale nie o wszystkich, no bo będą też filmy w tym miesiącu, gdzie troszeczkę się podzielę z Wami moimi przeżyciami. W każdym razie na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że no jest trochę tych flakoników, mogą być też pewne zaskoczenia, ale spora część, może jednak mniejsza część, ale są tu też z wishlisty zapachy. Ale dobra, od czego by tu zacząć? To wiecie co? Zacznę od takiej sytuacji, że dostałam maila od Galilu. I w tym mailu była informacja, że od 27 do 29 oni nigdy nie robią rabatów. Oni robią coś takiego, że jak jest Czarny Piątek albo właśnie 20-lecie, w tym wypadku chodzi o ich 20-lecie działalności tej perfumerii, robią coś takiego, że dostajecie boks do zakupów. I na święta trzeba było wydać 2000 zł, żeby dostać boks, a teraz na te 20-lecie wystarczyło wydać 1000. Nadal dużo, no ale wiecie, wtedy było 2 razy tyle i dostajecie boks. Te boksy się opłacają. To znaczy dostajecie bardzo dużo tam pięknych zapachów. Oprócz tego też pielęgnacje i generalnie one się naprawdę opłacają. No i skoro była taka okazja, to ja w ogóle chciałam to zrobić online, ale zobaczyłam, że online nie dodaje mi tego boksa. Nie wiedziałam, co się dzieje, więc ponieważ akurat byłam w okolicy, mówię do Wojtka, weź, ja tylko podskoczę do tego Galilu i zapytam. No i zaszłam do Galilu i oni do mnie mówią, że niestety online już cały boks poszedł i akurat do tej perfumerii, do której poszłam na Mokotowskiej, do Galilu, akurat się okazało, że ona mówi, że jedyny jeszcze im został, więc jak szybko zrobię zakupy, no to ten boks otrzymam. No to co ja zrobiłam? Miałam na wishliście oczywiście Anomalię, Sabrage. No i tak też zrobiłam. Po prostu zakupiłam Anomalię. A że ten zapach, musicie mi uwierzyć, ale nie musicie, możecie go wypróbować. Jest naprawdę przepiękny. To jest coś turbo eleganckiego, ale też dosyć pozytywnego. To się chce po prostu wąchać i wąchać. Zapach się układa niesamowicie, bardzo projektuje, jest niezwykle trwały. On jest niby białokwiatowy, ale ja bym nie do końca też go tak nazwała. Jest tu jakaś i słodycz. Jest to zapach kwiatowy, ale czy białokwiatowy? Bale d'Argent Anomalii są białokwiatowe i takie wręcz krzyczące. Ale ten jest jakiś taki wręcz czasami zielony, taki ujarzmiony. Jak się układa, to jest taki wręcz kremowy się robi. Wspaniale, ja już go globalnie oczywiście nosiłam, bo to nie jest haul, tylko tu normalnie Wam będę o tych zapachach opowiadać, ale ja też Sabrage swego czasu testowałam w perfumerii i też nosiłam, bo wtedy zaaplikowałam go sobie na rękę i też go nosiłam, więc ja wiedziałam, że ja bardzo chcę ten zapach. Zresztą jak mnie oglądacie, to wiecie, że Anomalia
kupiła mnie na maksa i po prostu mogłabym mieć chyba wszystkie zapachy tej marki, albo prawie wszystkie, bo tak świetnie po prostu pasuje mi tu wszystko. Już pomijam, że flakony to jest mistrzostwo świata i to jest coś przepięknego. Musicie powąchać ten zapach, naprawdę, musicie go ponosić. On jest tak przepiękny, że nawet nie da się tego opisać słowami. No ale jak kupiłam ten zapach, Anomalię, to wszystkiego, co dostałam, Wam nie pokażę, ale dostałam ogrom. I to Wy wiecie, bo ja się w postach dzielę. Część idzie na sprzedaż i tak na przykład, a część idzie normalnie na odlewki. Na przykład dostałam Frederic Malle Portrait of a Lady i tu tego nie ma dużo, ale pójdzie na odlewki. Na przykład Initio Oud for Greatness, Ex Nihilo Extra Blue Talisman. Ja wcześniej też dostałam w tamtym boksie ten zapach. Niedużo się powtórzyło, powiem szczerze, tylko ten zapach się powtórzył i jeden krem, ale resztę dostałam wszystko co innego niż wtedy. Myślę, że nawet fajniejszego. Jeżeli chodzi o tę wersję, ta wersja nie ma Akigali i na przykład mój Wojtek twierdzi, że on bardzo projektuje, ale mój nos go nie wyczuwa. Czemu? Nie wiem. On się może przez to, że nie ma Akigali, tak naprawdę może jeszcze bardziej się spodobać. On jest troszeczkę inaczej zbudowany. Nie powiem, że to jest inny zapach, ale jest trochę inaczej zbudowany. Nadal jest piękny, ale ja chyba jednak jestem za wersją podstawową, właśnie pewnie przez tą Akigalę, niż za tą, ale możecie sobie wypróbować i kupić próbki. Dostałam też Dorsey Rose Blaze. Przepiękny zapach, przepiękny. Nawet się nad nim zastanawiałam, czy nie kupić, ale póki co po prostu używam. Możecie kupić próbkę. Co to jest? To jest zapach, początkowo rozpoczyna się jak Mancera Vanilla Rose, czy ten mój drugi Royal Luxury. Na początku tak się rozpoczyna, ale później, słuchajcie, zaczyna być ta róża taka jakby trochę owocowa, taka bardziej... Ona jest ogólnie, to jest zapach dosyć słodki, ale no nie wiem, hipnotyzująca, wesoła, energetyczna, taka bardzo przyjemny zapach, przepiękny moim zdaniem, parametry gigantyczne ma ten zapach, gigantyczne. Tu możecie kupić sobie miniaturkę, bo to jest Diptyque Fleur de Peau, jeżeli ktoś lubi ten zapach, bo ja powiem Wam szczerze, że ja po prostu... No to jest piękny zapach, ale dla mnie jest zbyt ulotny. Diptyque dla mnie robi zbyt wodne zapachy w odbiorze i dlatego wolę komuś sprzedać tę perfumetkę 7,5 ml niż miałabym po prostu sama zużywać. Tu myślałam, żeby zostawić sobie, to też było do tego w tym boksie. Eccentric Molecules Molecule 01 plus Cistus. To jest chyba z tamtego roku w ogóle zapach, to jest przepiękny zapach. Wiecie, że te zapachy trzeba testować na sobie i nosić na sobie, bo to są zapachy molekularne ISO E-Super i to powoduje, że od pH zależy, jak zapach będzie pachniał. Na mnie ten zapach jest przepiękny, także polecam. Dostałam też Sabrush właśnie Anomalię, no to wiadomo, że sprzedaję tę miniaturkę, to jest 5 perfumetkę, czy miniaturkę, perfumetkę. To jest 5, słuchajcie, ja nie będę otwierać tego chyba. To jest, słuchajcie, 5 ml, no a wiadomo, że mam flakon, więc jakby, o, tak to wygląda. Może tylko Wam pokażę. Także moim zdaniem bardzo fajnie. Nic nie ruszałam absolutnie tej perfumetki, bo tak jak mówię, kupiłam sobie flakon, więc te 5 ml tu idzie po prostu do Was. Tu mam Queer Infrarouge, też 5 ml, też do Was idzie, bo ja ten zapach mam, cały flakon, więc jakby to są te ich standardowe piątki. Ten zapach jest po prostu przepiękny, naprawdę. Dajcie szansę, a się przekonacie, jak cudownie skórzano-czerwony to jest zapach. Wcale
moim zdaniem bardziej kobiecy niż męski. Dostałam też Bon Parfumé 602, to jest Poivre, Cedre, Patchouli, taki paczulowy zapach. I tu jest tego też 7,5 ml, słuchajcie, 7,5 ml. I to jest bardzo zielony, świeży zapach, moim zdaniem piękny. Jeżeli nie pójdzie, nikt nie zechce tej perfumetki, to ja po prostu ją sobie zużyję, ale wystawiłam, czemu nie? No i Vanilla Powder. Ja testowałam Vanilla Powder. Na mnie Vanilla Powder nie zrobił nie wiadomo jakiego wrażenia. Dlatego postanowiłam, że po prostu sprzedam. To jest 6 ml, to jest duże pudełko, a tam jest miniaturka po prostu. Tak samo miałam z Saffron, bo ja w tamtej też miałam tę miniaturkę, tylko innego zapachu. A teraz jest Vanilla Powder, więc jeżeli ktoś lubi ten zapach, to miniaturka 6 ml naprawdę starczy. A jak nie, no to pewnie pójdzie na mililitry i tyle. Jeżeli nikt nie chce perfumetki, to pootwieram to wszystko i sprzedam na mililitry. Jakby nie widzę problemu. Co dalej? Dobra, to by było tak naprawdę z prezentów, słuchajcie. To są naprawdę porządne boksy. Dalej, o części Wam mówiłam, pokazywałam w shortsach i może tak zacznę, że mam już 4. Mam 4, słuchajcie, zapachy. Etat Libre d'Orange i to jest Legende, czy jakaś taka, nie, inna, słuchajcie, aż wiecie co, zerknę, bo to jest jakaś linia i ja mam 4, czyli brakuje mi jednego i ten jeden nie wiem, czy kupię. Nie kupiłam go, bo wydaje mi się na zimę, chociaż to jest śmieszne, dlatego że jeden z tych też jest bardziej zimowy, ale to zaraz Wam opowiem. I to linia się nazywa Extraordinaire i te zapachy są cudowne. Flakony, kolory szkła. Te zapachy są po prostu piękne, cudowne i wspaniałe. I teraz może Wam o nich opowiem coś. Generalnie o tym zapachu Soul of My Soul opowiadałam Wam. Dla mnie to jest przecudowny zapach piżmowy. Coś w tym trybie właśnie tych zapachów od Narciza, tylko że ja ten czuję. Tu mam od Was polecajkę Experimentum Crookies i że to jest podobne, Olena powiedziała, do Ganymed. Tu jest coś z Ganymed, zdecydowanie, ale wiecie co Wam powiem, to jest też róża. I ta róża jest nieziemsko-zmysłowa. Chyba nigdy nie poznałam tej róży. I to chyba jest ta zmysłowość jest uzyskana właśnie tą taką bazą ganymedowską, bo tu w ogóle chyba jest, zaraz Wam powiem, tak mi się wydaje, że tu jest Akigala. Tak, tu jest Akigala i dlatego jest to podobieństwo. Ten zapach, oprócz tego, oprócz róży, oprócz tej takiej bazy ganymedowskiej, z Marc-Antoine Barrois, jest też jakieś zioło, jakby lekka ziołowość. Boże! A jakie to ma parametry, jak to się trzyma skóry, jak to pachnie. Ja jestem kompletnie kupiona, jeżeli chodzi o tę linię. Mam jeszcze taką myśl, żeby mieć, słuchajcie, You or Someone Like You. Kiedyś miałam ten zapach, Remarkable People. On jest przepiękny, tylko pamiętam, że nie był za bardzo trwały. Więc nie wiem, zastanowię się. To jest już te są flakony przezroczyste. Dla mnie to są takie gęściejsze zapachy. Przepiękne, Boże. Najnowszy, który przyszedł z kolei, to jest 500 Years. Boże, zobaczcie, to jest po prostu takie piękne. To jest właśnie taki metal naklejony. Jezu, cudowne. To jest, udało mi się dorwać w ogóle tester, więc jestem zachwycona, bo ta linia najtańsza nie jest. Co to jest za zapach? Otóż jeżeli kochacie zapach Frederic Malle, Portrait of a Lady,
to musicie poznać 500 Years, bo moim zdaniem to jest przepiękny zamiennik. One są różne troszeczkę, różnią się, bo jednak Frederic Malle, portreowe Lady, jest taki bardziej zadziorny. Tu natomiast zamiast tej zadziorności paczulowej jest bardziej korzennie i troszkę bardziej ciepło, więc wydaje mi się, że to jest nawet milszy zapach, nawet przyjemniejszy, nawet piękniejszy. I może podpasować większej wbrew pozorom liczbie osób niż portreowe Lady. Ten zapach jest po prostu przepiękny, parametry ma genialne. To jest taka właśnie ciepło-korzenna róża, no coś wybitnego, naprawdę to się nosi genialnie. I ostatni to jest Frustration polecenie od perfumowej bajki Ani. Otwiera się to papierosami, dosłownie paczką papierosów, ale to, co się dzieje później, jest kompletną magią. On jest trochę ambrowy, może korzenny, jest taki ciepły, ale przede wszystkim on ma jakąś aurę tak przepiękną, on jest tak jedwabiście idealny, tak ciepło idealny. Jest w nim coś po prostu genialnego. Ten zapach nie jest na teraz, ale jest cudownie skonstruowany. Naprawdę. To jest moim zdaniem linia właśnie Etat Libre d'Orange, która może podpasować większej liczbie, ale też niekoniecznie, bo to nie są wcale, tak mi się wydaje, przynajmniej według mojej oceny, to nie są wcale takie proste wonie. One są z jakimś takim skrętem. Przepiękne, a w ogóle flaszki są cudowne. Boże, od tego, że nie miałam ani jednego zapachu Etat Libre d'Orange, przeszłam do 4 flaszek 100 ml. Myślę, że jest nieźle. Dalej Wam powiem o hedonikach. Ciągle się mylę i mogę Wam opowiadać czasami coś źle. Nie wiem dlaczego, ale ciągle się mylę i czasami opowiadam o Divine Perversion w kontekście Obsessive Devotion i wiecie, inna zmiana. W każdym razie kupiłam 2 po testach. Divine Perversion oraz Obsessive Devotion. No i po prostu, ja nie wiem, ale one są przecudowne. I teraz tak, one wszystkie moim zdaniem są takie dosyć drzewne, wszystkie. Te 2 są dosyć drzewne, ale Obsessive Devotion, chyba ten. Ja Was przepraszam, jak kupujecie próbki, to kupcie i tego, bo ja naprawdę w korku one nie rozgryzę, który jest który. Trzeba testować na skórze. Na skórze dopiero ujawnia się prawdziwe ja tych zapachów. I Obsessive Devotion bodajże to jest taki drzewny zapach, ale z odrobiną słodyczy i z taką zadziornością. On w ogóle cudownie po prostu gra na skórze. No niestety tych zapachów nie można czuć w korku. Korek w ogóle Was zmyli. Absolutnie nic nie będziecie wiedzieć. Trzeba to testować na skórze. Na skórze jeden jest drzewny i to jest według mnie Obsessive Devotion, z tego co dobrze pamiętam. Ten jest drzewny i jest słodkawy, taki trochę też owocowy, przepiękny, niesamowicie ta drzewność to jest nawet inna drzewność niż możecie znać, ona jest bardziej oleista wręcz, a Divine Perversion według mnie
To jest taki zapach, słuchajcie, bardziej skórzany, ale też znowu owocowy i on jest kompletnie moim zdaniem dla każdego. One nie są dziwne. Naprawdę to nie są w ogóle dziwne. To są kompozycje stworzone przez Franceskę Bianchi, ale to nie są zapachy, które znacie, jeżeli znacie markę Franceski Bianchi. Hedonik jest inny. To jest świetne parametry, gigantyczne wręcz parametry, ale to są zapachy noszalne moim zdaniem i cudownie się układające, piękne, słodkawe, gdzieś tam owocowe, trochę gdzieś kwiatowe, z silną po prostu bazą skórzaną i drzewną. Przepiękne, musicie spróbować. Teraz Wam powiem o zapachu, który kupiłam z wishlisty, nie znając go. O co chodzi? Na mojej wishliście był zapach Amouage Epic. I pokazywałam Wam, jak robiłam film o mojej wishliście, że pokazują, że Maida Beccali ma zapach Mon Nom Rouge, et Rouge, i że tam było ponad 600 opinii, że tak, że to jest zapach Amouage Epic właśnie. No i ja postanowiłam, że Amouage Epic jest drogi, więc ja kupię to. Dlatego też kupiłam Maidę Beccali, że ten flakon to jest po prostu mistrzostwo świata dla mnie. A druga sprawa taka, że parametry, wszystkie opinie mówiły, że to jest gigant parametrowy, że to po prostu się ciągnie ogonem. I kupiłam, i do mnie przyszły, i zakochałam się w tej marce. No dosłownie się zakochałam w tej marce, bo flakon musicie przyznać, nie wiem jak powinnam, czy tak, flakon musicie przyznać, że jak kaczka, ale jest przecudowny. Ale to, co się dzieje w środku, czyli ten soczek, który tu mamy, to tak, to jest to. To jest Epic. To jest Amouage Epic. Parametry projekcji są ogromne. Projekcja ogromna, trwałość ogromna, praktycznie nie do zmycia. Zapach jest przepiękny. Jest ciężki do określenia, ale też bardzo ciężki do określenia jest moim zdaniem Epic. Na początku pomyślicie sobie, że jest to taka woń ambrowa, bursztynowa, żywicy bursztynowej, coś ciepłego. Po jakichś, słuchajcie, 15-20 minutach wyłania się coś, co powoduje, że zapach zaczyna, nie wiem nawet jak to powiedzieć, Was pochłaniać. Dzieje się magia. Po tej takiej niby ambrowości, czymś takim ciepłym, otulającym, wręcz wydawałoby się delikatnym, nadchodzi coś silnie aromatycznego, coś wręcz aż chłodnego, trochę wręcz skrzypiącego. Tak jest też w Epic. Nie ma tego początku ambrowego w Epic, ale to, co właśnie dzieje się później, to jest zapach Amouage Epic. Ta aromatyczność jest dokładnie taka sama. Ona zaczyna projektować. Zaczyna tak silnie projektować, że wypełnia całe pomieszczenie. Niesamowicie przecudowny jest ten zapach. Boże, jakie tu są składniki, jak on jest zbudowany, jak on niesamowicie Was pobudza, bo ta aromatyczność to nie jest zieloność, to jest po prostu aromatyczność, coś takiego wręcz chłodzącego. Niesamowite doznania daje mi ten zapach. Jestem przeszczęśliwa. Dlaczego powiedziałam, że się zakochałam w marce? Bo stałam do tego zapachu próbki i jedną z próbek też do tego zapachu jest inny zapach tej marki, Maidy Beccali. I ten inny zapach to jest zapach migdałowy, ale nigdy w życiu nie czułam takiego realistycznego, suchego, w ogóle nie słodkiego migdała, który później, Boże, dzieje się magia z tym zapachem. I doszłam do wniosku, że jest to marka, o której chyba nikt nie mówi,
którą ja się muszę zainteresować. Muszę po prostu kupić w ciemno chyba jakiś jeszcze flakonik tej marki. Także jestem zachwycona tym zakupem. Uważam, że podpisuję się pod tym, co jest na Fragrantice, po prostu. No i powiem Wam już o ostatnim zapachu, który do mojej kolekcji dotarł, który możecie wypróbować. Ja bardzo długo o tej marce myślałam. Ona mi się pokazała się w Douglasie w ogóle ta marka. I to jest marka kosmetyczna, ubraniowa, luksusowa w każdym razie też. I właśnie robi perfumy, taka linia butikowa. Napisała, ale nic nie kupowałam, bo bałam się w ciemno zapłacić tyle pieniędzy. Po prostu to są drogie zapachy. No jak to wersje butikowe. Chodzi w ogóle o markę By Terry. Pisze do mnie Kasia i mówi, że Marta, tych perfum już nie produkują, a są na stronie perfumerii, pewnie gdzieś je zdobył. Tego zapachu już generalnie ciężko zdobyć. No i ona mówi, że może byś kupiła, bo zapach jest genialny. No i ponieważ ona powiedziała akurat właśnie tę markę, wysłała mi link, mówię, dobra, kupuję. Od razu, bez zastanowienia, powiedziała, że są piękne i wysłała mi też link do swojego filmiku, który kiedyś właśnie taką krótką recenzję o tym zapachu nagrała. No i myślę, na Fragrantice jest napisane owocowy, słodkie, a ona właśnie opowiadała o nim jako o śliwce i wcale nie jakiejś słodkiej. I przyszedł ten zapach, butelka jest tak ciężka, że ledwo ją trzymam i korek, przepięknie wygląda, plakietka metalowa, Delectation Splendid i jest przepiękny ten zapach. To jest, słuchajcie, śliwka, która jest sucha i wiecie, co Wam powiem? Że kminiłam, co ja tu wyczuwam, bo śliwka jest zdecydowanie i to jest taka śliwka podsuszona, sucha właśnie, ale ta suchość jest uzyskana moim zdaniem tytoniem i migdałem. Tytoniem, bo jest tu taka tytoniowość swego rodzaju, tylko nie tłusta i nie owocowa, a właśnie bardziej sucha, ale też czuć skórkę migdałową dodaną do tej śliwki. I oprócz tego suchość tego zapachu jest uzyskana cynamonem z bazy. Zapach, oprócz tego, co Wam mówię, co odpowiada za efekty w tym zapachu, to on niesamowicie się układa na skórze. Musicie poczekać na to chwilę dłuższą, bo myślę, że ze 2 godziny, kiedy on tak wejdzie w Waszą skórę i zaczyna być tak elegancki, wyrafinowany, turbowykwintny. I wiecie, co Wam powiem? Ja Wam tu mówię, że to jest śliwka, tytoń, migdał i cynamon. Więc wydawałoby się ciepło-korzenny zapach na zimę. Dla mnie to jest zapach całoroczny. Może latem nałożyłabym go wieczorową porą, ale przez wydźwięk na mojej skórze tak turbo elegancki i wyrafinowany, powiem Wam szczerze, Kasia zawsze mówi, że my się różnimy zapachowo-perfumowo. Ja uważam, że nie aż tak bardzo. Kasia ma po prostu tylko wyczulony nos na pewne zestawy nut, które brzmią jej źle, dziwnie, no tak nieprzyjemnie, gumowato, spalinowato i tak dalej. Ja nie mam tak, że mój nos... Jedyne, co może być, to siuśkowe nuty, które niektóre z nut u mnie tak wypadają właśnie, że mój nos czyta je jako siuśkowe, ale generalnie nie mam czegoś takiego, że nie wiem, jest jakiś zestaw nut owocowych, kwiatowych i wypada mi to jakąś gumą spaloną albo czymś, a Kasia tak potrafi mieć. Natomiast generalnie jak się coś nam podoba, to bardzo dużo moim zdaniem zapachów
podoba nam się tak samo, a najbardziej nas łączy moim zdaniem Womanity od Muglera. Niewielu osobom z naszego grona Womanity w ogóle się podoba. Myślę, że chyba z tego naszego grona to my jesteśmy chyba tylko dwie, które uwielbiają tę figę tam. Więc generalnie moim zdaniem łączy nas bardzo dużo z Kasią. Ale dzieli pewnie też, no bo to jest normalne. My wszystkie mamy takie wspólne rzeczy, które nas łączą, ale też mamy sporo rzeczy, które nas dzielą. Ten zapach nas zdecydowanie połączył. Jest po prostu przepiękny. Uważam, że musicie go poznać, bo naprawdę jest turbo wyrafinowany i wcale nie kupiłam go za miliony. Udało mi się w świetnej cenie go dorwać. Także do tego flakonu zawsze dochodzi jeszcze 8,5 ml taka perfumetka. I tę perfumetkę właśnie wysłałam Kasi i Kasia ją ode mnie otrzyma, a ja sobie zostawiłam flakon i uważam, że moje zakupy, gdzie w ogóle Etude Libre d'Orange wszystkie zostały kupione w ciemno, Hedonic 1 też w ciemno, tak naprawdę ten też Majda Beccali w ciemno. Uważam, że to jest po prostu petarda. Jestem zachwycona tym, co się pojawiło w mojej kolekcji i dlatego znowu kilka flakonów z niej wyszło. Ale też się cieszę, że jest taka rotacja. Bardzo dużo zużyć, bo przy Waszej pomocy sporo pozbyłam się flakonów i cały czas jest roszada w tym obrębie właśnie 300. Staram się póki co tego nie przekraczać, jestem z siebie dumna. Dajcie znać, czy te zapachy znacie, czy lubicie je. Dziękuję za Wasze polecajki i na dzisiaj to tyle. Zapraszam do sklepu. Buzieczki. Pa, pa!